Miło mi powitać dzisiaj w naszym biennalowym studiu Lenę Alberską, autorkę jednego z dwóch projektów, które zostały nagrodzone w konkursie na projekt wydarzenia artystycznego dla dzieci, który będzie realizowany w ramach 23. Biennale Sztuki dla Dziecka i który realizuje założenia i hasło tegoż biennale, czyli spotkanie jako sztuka. Cześć Lena. Cześć. Lena, na początek mam prośbę, żebyś króciutko przedstawiła, czym właśnie jest Twój projekt, jakie były jego pierwotne założenia, jak to się w ogóle stało, że zgłosiłaś go do naszego konkursu. Dobra, to spróbuję. Projekt jest dosyć skomplikowany. Na początku miał bardzo długą nazwę, teraz ją skróciliśmy. Nazywał się Na łączach szlaczkiem fortunnych zderzeń. I chyba może zacznę od tego, że w pandemii zaczęłam pisać ten projekt, wpadłam na to i myślałam właśnie o spotkaniach, które są możliwe właśnie w trakcie pandemii, kiedy rzeczywistość taka codzienna powinna, siłą rzeczy jesteśmy też na nią skazani, jak nie mamy dostępu do też tych instytucji kultury wszystkich, inspiracją do różnych działań artystycznych. I dlatego właśnie pomyślałam o takim kilkuetapowym projekcie, który strukturą nawiązuje do szlaczka, gdzie następuje seria zderzeń, bo właśnie inspiruje mnie ten rodzaj spotkania. Spotkanie ma wiele znaczeń, ale właśnie zderzenie, taka konfrontacja jest szczególnie inspirująca tutaj w tym moim projekcie. I te etapy polegają na tym, że najpierw są akcje twórcze, podczas których rodziny z dziećmi powyżej 6 roku życia wykonują zdjęcia przedmiotów, które ja wcześniej przygotowuję, w nietypowym dla tych przedmiotów otoczeniu. I w ten sposób powstaje kontrast, który prowokuje serię skojarzeń u współtwórców moich i u mnie też oczywiście. I na tej podstawie powstaje dramaturgia spektaklu, który właśnie jest celem naszych tutaj działań. Ważne też jest to właśnie, że właśnie szlaczek, ta pętelka jest, na razie mamy dwie pętelki. Jedna pętelka odbywa się w Będzinie, a druga w Poznaniu. I to też jest zderzenie właśnie różnych przestrzeni, różnych rodzin, różnych sposobów właśnie ujmowania przedmiotów. I to też jakiś kolejny poziom tego spotkania, bo zależało mi też właśnie na wielopoziomowości tych spotkań i właśnie o wyzyskaniu tych wieloznaczności też tego słowa spotkanie. Ja pamiętam, kiedy miałam przyjemność właściwie czytać Twoją aplikację do naszego konkursu, to tak mi się przypomina, że zafascynowały mnie przede wszystkim dwa elementy. To, że ten pomysł na szlaczki, na te zderzenia, zdarzenia jest po prostu propozycją eksperymentu, co mnie niesamowicie porwało, ale także miałam poczucie, że w Waszym założeniu, w Twoim założeniu i Twojego zespołu rzeczywiście jest myśl o tym, żeby dzieci i bliscy im dorośli, którzy będą brali w tym udział, rzeczywiście będą mieli wpływ na to, co się u Was po prostu wydarzy. Tak. Lena, a powiedz proszę, o jakich przedmiotach myślałaś od samego początku i jakie przedmioty realnie weszły do Waszego projektu? Tak, to przedmioty, bo myślałam o bardzo wielu przedmiotach i też są różne przedmioty ostatecznie w Będzinie i różne w Poznaniu, dlatego że jak zaczęłam robić spektakl w Poznaniu, to pomyślałam, że chciałabym sprawdzić, jaka będzie inna historia, bo zauważyłam, że jednak przedmioty bardzo mocno determinują rodzaj opowieści tak naprawdę, bo w Będzinie na przykład drabina jest najbardziej dominującym przedmiotem. Tak, pewnie. Tak, no skojarzenia z Dormanem są oczywiste, też czerpię tutaj z niego tak na tyle, na ile go rozumiem, a w Poznaniu żółte drzwi są takim najważniejszym przedmiotem, tak, i to też jest chyba jakieś takie moje skojarzenie z miastem, do którego przyjeżdżam. Chciałabym, żeby projekt miał kontynuację i może, nie wiem, gdzie tam na przykład w Gdańsku będzie to jeszcze inny przedmiot, bo te największe przedmioty są otoczone innymi przedmiotami, jak kartka papieru, jak konewka, jak krzesło, tak, piłka. To są takie przedmioty, które też teatralnie często funkcjonują i które no, pomagają mi po prostu w zbudowaniu tej dramaturgii takiej teatralnej.
Tutaj wspominasz o Będzinie i o Poznaniu, ponieważ obecnie trwają prace nad tą pętelką poznańską, biennalową, ale wiem, że udało Ci się też już rozpocząć pracę w Będzinie. Gdybyś mogła się podzielić jakimś doświadczeniami związanymi z tamtą pracą, ale też informacją o tym, na jakim etapie tam właśnie jesteście. W Będzinie właśnie zaczęliśmy próby. Odbyło się 5 prób. No i niestety pandemia, jeszcze Śląsk uniemożliwił nam kontynuację, przerwaliśmy. Ale odbyły się akcje twórcze, które utwierdziły mnie w tym, że ten projekt i ten eksperyment jest super i bardzo się cieszę, że mogę go realizować. I rzeczywiście o tyle, o ile no nie mogłam mieć pewności, że rodziny się tak zaangażują, to teraz już wiem, że to działa rzeczywiście. I że jest fantastyczną przygodą, na przykład wyjście z drabiną, z kolorową drabiną na ulicę swojego miasta. Też rozmawiałam na ten temat na przykład głównie dla ojców, zauważyłam, to był problem, żeby właśnie co ludzie pomyślą, ale potem jak już to przeżyli, to że właśnie to się wydarzyło, że się skonfrontowali też właśnie z tym swoim lękiem, to też jest spotkanie. Tak. I że też właśnie cała rodzina w tym funkcjonuje bardzo tak, no, nie wiem, demokratycznie chyba można powiedzieć, że wszyscy razem, każdy z osobna, ale jakby w tym jednym celu działają i rzeczywiście wpływają też na to zupełnie bez żadnej manipulacji na ten mój proces. Ja zupełnie im tutaj muszę zaufać i się tutaj podporządkować temu, co oni zaproponują. Ja też miałam przyjemność zobaczyć te zdjęcia z Będzina, więc tym bardziej jestem zafascynowana tym, nad czym właśnie pracujecie w Poznaniu. No ale właśnie ten etap akcji twórczych z rodzinami, zdjęcia, a następnie przejdziecie do pracy z aktorami po to, żeby powstał z tego spektakl. I powiedz proszę, na czym właściwie polega ta praca nad spektaklem, który właśnie jest inspirowany fotografiami, z kim pracujesz przy tym i może jeszcze jakieś szczegóły, które mogą nas zainteresować i zachęcić do zobaczenia tego podczas biennalowego festiwalu. Praca nad zdjęciami to też było takie bardzo intuicyjne razem z Gosią Dębską, która mi pomaga tutaj od strony dramaturgicznej. Oglądając te zdjęcia w ogóle okazało się, że każda rodzina ma swój własny jakiś temat ogólny tej sesji. To tak wyszło zupełnie naturalnie, że każda sesja każdej rodziny miała swój temat, który my odkryłyśmy zupełnie niezależnie, wpadłyśmy na bardzo podobne tytuły. I potem każde zdjęcie starałyśmy się jakoś zatytułować i też wokół tych słów typu wzlatywanie, upór, próbowałyśmy nadać temu jakieś jedno hasło, które wszystko by połączyło, na przykład w Będzinie, to była odwaga. I to jest teraz temat, nad którym pracuję z aktorami, improwizując, też właśnie bazując na skojarzeniach i budowaniu takich scen właśnie zbudowanych na takich konfliktach prostych, tak, wokół tego głównego tematu. W Poznaniu jeszcze właśnie nie wiem, co się wydarzy, jestem bardzo ciekawa i mam nadzieję, że też właśnie się to tak wspaniale wszystko gładko potoczy. A może nie, może to też będzie coś ciekawego, właśnie nowego zupełnie. No też bardzo lubię eksperymenty i to nie wiadomo, bardzo mnie wciąga. Tak, rzeczywiście po tym projekcie widać, że lubisz eksperymenty i że gdzieś się w tym spotykamy. I właśnie na tym etapie pracujesz z konkretnymi rodzinami, a efekt spektaklu będzie mogła zobaczyć szersza, choć bardzo kameralna widownia. Tak. Dobra, Lena, na koniec... Jeszcze ważne jest to, że autorzy zdjęć partycypują w próbach, zapraszamy. Jeżeli tylko pandemia pozwoli, to też bardzo mi zależy na ich obecności, na rozmowie i na tym też, co oni zobaczą i w jaki sposób też oni się skonfrontują, spotkają, zderzą z tym, jak my odczytaliśmy ich zdjęcia, bo to też jest tak, że oni oglądają je oczywiście, ale już też muszą nam tutaj troszeczkę zaufać i oddać te swoje dzieła. Dobra, Lena, mam do Ciebie takie pytanie. Jakie znaczenie dla Ciebie jako artystki ma współpraca z dziećmi i z rodzinami? Dlaczego Ty w ogóle się na to zdecydowałaś? Co jest dla Ciebie w tym interesującego, ważnego? Dlaczego? To jest zupełnie, dziecko naturalnym jest dla mnie zupełnie partnerem do pracy. Też może dlatego, że lubię eksperymenty i niewiadomą i ryzyko, to wydaje mi się, że jest bardzo tutaj wdzięcznym partnerem i po prostu jestem ciekawa tego, co ktoś może zaproponować. Też w pracy z twórcami to nie stawiam jakichś wielkich różnic. Oczywiście są,
ale akurat jeśli chodzi o moje zainteresowanie, to jestem równie ciekawa tego, co każdy człowiek mi proponuje i tak samo czerpię z aktorów, jak i z dzieci, z którymi rozmawiam, czy co one tworzą, te dzieci właśnie. Tak, to po prostu jest chyba ciekawość. Tak w sztuce chyba to mnie tak najbardziej tutaj nakręca. Bardzo jestem ciekawa, jak potoczą się te szlaczki, czy teraz między Będzinem, Poznaniem, czy jeszcze dalej. I bardzo się cieszę, że pierwszą premierę w ramach projektu Na Łączach będziemy właśnie mieli podczas Biennale Sztuki dla Dziecka, na które serdecznie zapraszamy. Tak, serdecznie zapraszam. Bardzo się cieszę, że jestem laureatką i nie mogę się doczekać premiery. Do zobaczenia. Do zobaczenia.